Pewne filmy docenia się dopiero po latach. Myślę, że taka sytuacja dotyczy właśnie filmu Janusza Morgensterna „Trzeba zabić tę miłość” z roku 1972. Zresztą można te słowa odnieść nie tylko do filmów, ale i do twórców. Janusz Morgenstern był przecież w polskim kinie obecny od czasu Polskiej Szkoły Filmowej. Najpierw jako asystent. Warto przypomnieć, że to on wymyślił słynną scenę z kieliszkami z płonącym spirytusem w popiele i diamencie. Później Do widzenia, do jutra, filmy z przełomu lat 50. i 60. Bardzo interesujące filmy popularne, między innymi Jutro premiera czy Dwa żebra Adama. Znakomite kino rozrachunkowe czy kino wojenne Życie raz jeszcze, potem nastąpi cisza. Film obyczajowo obrazujący mentalność ludzi drugiej połowy lat 60. Jowita na podstawie Disneylandu Stanisława Dygata. Oczywiście odcinki Stawki większej niż życie czy serial Kolumbowie. Ale kiedy patrzymy na historię polskiego kina, to myśląc nawet o tych wszystkich filmach, których tytuły teraz wymieniłem, można odnieść wrażenie, że Morgenstern jest gdzieś z boku, że mówi się dużo więcej o innych reżyserach, a jego twórczość to są filmy może istotne, może ważne, ale nie uważa się tych filmów za filmy reprezentatywne dla jakiegoś nurtu czy dla jakiegoś momentu w historii polskiego kina. Tymczasem, patrząc z dzisiejszej perspektywy, Trzeba zabić tę miłość uważam za jeden z najważniejszych filmów przełomu lat 60. i 70. Co więcej, coraz więcej badaczy jest zdania, że Trzeba zabić tę miłość można odczytać jako film, no może nie będący zapowiedzią, ale w jakimś stopniu bardzo zbliżony do kina moralnego niepokoju, a na pewno od tych filmów wcześniejszych. Ale dużo cech wspólnych dla kina moralnego niepokoju i w filmie Morgensterna da się też zauważyć. Jednak nie tylko Morgenstern, który był znakomitym profesjonalistą, który po prostu robił filmy. A tutaj pozwolę sobie przedstawić taką może kontrowersyjną tezę, że w polskim kinie było zawsze zbyt wielu artystów, a zbyt mało rzemieślników. Morgenstern potrafił obie te cechy połączyć. Ale nie tylko on odpowiada za Trzeba zabić tę miłość. Na pewno olbrzymią rolę odegrały zdjęcia Zygmunta Samosiuka, bardzo nowoczesne, wpisujące się w to, co było wówczas popularne na świecie, czyli jeszcze w oddech nowej fali, ale i w kino kontestacji. Natomiast fundamentalnym nazwiskiem jest też nazwisko Janusza Głowackiego, autora scenariusza. W ciągu poprzednich kilku lat Janusz Głowacki napisał scenariusz do dwóch bardzo ważnych filmów, czyli Polowania na muchy Andrzeja Wajdy i Rejsu Marka Piwowskiego. I zobaczmy, o czym się przy Rejsie czasami zapomina, że są to filmy doskonale wpisujące się w atmosferę tamtych lat, pokazujące w formie nieco przejaskrawionej, nieco przerysowanej styl życia, atmosferę lat, atmosferę życia ludzi pretendujących do miana inteligencji, ale nie tylko. To jest zresztą oczywiście wymowa tych scenariuszy jest też podobna do ówczesnej prozy Janusza Głowackiego, która była bardzo dobrze przyjmowana. Widać właśnie elementy groteski. Nawet są przecież filmy w tamtym czasie, które Tadeusz Lubelski zalicza do stronnictwa groteski, pokazując, że jest to jedna z ważniejszych form wypowiedzi o przełomie lat 60. i 70., czy to w filmach Marka Piwowskiego, czy to w filmach Kondratiuka. I Janusz Morgenstern, nieco starszy od nich, też prowadza tę swoją dojrzałość do takiego może nieco rozwichrzonego w dobrym tego słowa znaczeniu opowiadaniu o młodych ludziach. Trzeba zabić tę miłość to historia dwojga młodych ludzi, Magdy i Andrzeja, którzy nie dostają się na studia. Zabrakło im punktów za pochodzenie. To dzisiaj może nieco zapomniana instytucja, ale wówczas decydowała o karierze młodego człowieka.
za dobre pochodzenie społeczne można było dostać dodatkowe punkty i zostać przyjętym na studia, ale to oznaczało, że niektóre osoby, które nawet dobrze zdały egzaminy, na te studia z powodu braku miejsc się nie dostawały. Magda więc zaczyna pracę jako salowa, żeby zdobyć punkty potrzebne do ubiegania się o miejsce na Akademii Medycznej. Andrzej nie dostał się na Politechnikę, w związku z tym też rozpoczyna pracę w warsztacie. Czy mogą razem żyć? Czy mogą sobie na to pozwolić? Można by powiedzieć, że ówczesny system, nie dający im szansy na pieniądze, na wspólne życie, utrudniający im wspólne mieszkanie, jest winny za ich problemy. Ale przecież nie tylko. Dlatego, że Głowacki i Morgenstern z całą surowością oceniają ludzi żyjących w tym czasie. Ludzi, którzy często decydują się żyć w świecie pozorów, którzy biorą udział w ówczesnym socjalistycznym wyścigu szczurów, chociaż może to pewien anachronizm, którzy żyją fikcją, którzy zakładają maski. I warto zobaczyć, że przecież ten motyw pojawiał się, chociaż w nieco bardziej łagodnej formie, w Jowicie, czyli w filmie Morgensterna wcześniejszym o 5 lat. Ale czy spojrzymy na głównych bohaterów, chociaż Magda jest o wiele bardziej niewinna, ale Andrzej, który stara się być takim macho, stara się być mężczyzną. Żyje z Magdą, ale ma też romans z żoną właściciela warsztatu. Zresztą niezwykle ciekawa jest scena, w której obie panie spotykają się u Andrzeja. Magda przychodzi i zastaje ich oboje w łóżku, po czym toczy się niezwykła rozmowa między dwoma kobietami, a o postępowaniu Andrzeja nie świadczy fakt, że on w tym momencie, kiedy obie kobiety, z którymi żyje, jedna w łóżku, druga przychodzi, w czasie ich rozmowy Andrzej zasypia. Co może nie świadczy o nim najlepiej. Ale i ojciec Magdy, który ma bardzo młodą partnerkę, który stara się udowodnić przed nią swoją męskość, chociażby przez ćwiczenia fizyczne. Jest odpowiedzialnym urzędnikiem, ma nie najgorszą pracę, czy nawet bardzo dobrą pracę, ale też stara się tę swoją męskość potwierdzić. Czy wreszcie Dzidzia, partnerka ojca, która jest od Magdy niewiele starsza, która przyjmuje z kolei maskę cyniczną, a może ona w pewnym sensie w tym swoim cynizmie jest najbardziej uczciwa, oczywiście oprócz Magdy. Pozostałe postaci, czy to przyjaciel Andrzeja, który stara się zaliczyć kolejne kobiety, czy też postać stróża na budowie. To jeden z najsłynniejszych epizodów Jana Himmelsbacha, który też ciągle bierze udział w rywalizacji. Prowadzi nielegalne interesy, no i pamiętna scena z psem, z którym się niby przyjaźni, ale któremu Himmelsbachowi przeszkadza pies w robieniu interesów, w związku z tym przywiązuje mu dynamit i stara się w ten sposób psa pozbyć. Pies wbiega jednak razem z nim do szopy i wszystko razem wylatuje w powietrze. Ta scena ma kilka znaczeń, dlatego że z jednej strony odwołuje nas do Szalonego Piotrusia, do filmu Goddarda, a więc do tej poetyki nowofalowej, a z drugiej strony oglądamy tę scenę wyraźnie oczami Magdy i tutaj można zauważyć nawiązanie do Antonioniego. To jest scena ukazująca jakby wewnętrzny świat Magdy, że ona by ten świat najchętniej wysadziła w powietrze. Czy to oznacza, że jest to świat całkowicie cyniczny? Czy to oznacza, że jest to świat w ogóle pozbawiony wartości, gdzie obłuda, maska, kradzież decydują o wszystkim? Nie. Można zauważyć tam właśnie i tę niewinność Magdy. Niewinność, która potrafi ocalić tę bohaterkę, chociaż nie ocala jej w takim sensie społecznym i relacji z drugim człowiekiem. Miłość też się może pojawić, choćby w inscenizacji Romea i Julii, którą wystawia lekarz ze szpitala, w którym pracuje Magda.
między lekarzem a Magdą też coś zaczyna się pojawiać, co jest dosyć niewinne, chociaż mogłoby zostać ze względu na te trudne związki Magdy i Andrzeja zostać odczytane nieco inaczej. Ten film pokazuje też obyczajowość, pokazuje sposób życia, pokazuje erotyzm tamtych czasów i jest to i sceny nagości w tym filmie nazwałbym jednymi z najpiękniejszych w ogóle w historii polskiego kina. Wspominałem już o Januszu Morgensternie, wspominałem o Januszu Głowackim, o Zygmuncie Samosiuku, ale nie byłoby tego filmu bez wątpienia, gdyby nie Jadwiga Jankowska-Cieślak. To był jej debiut filmowy. Miała wówczas 21 lat. Jej pierwsza rola, która spotkała się ze znakomitym przyjęciem. Zyskała za tę rolę liczne nagrody, również nagrody od publiczności, a w kolejnych filmach pokazała swój aktorski talent. Janusz Morgenstern w swoich filmach bądź sięgał do przeszłości, bardzo często do tematyki wojennej. Oprócz tytułów, które już wymieniłem, no trzeba wspomnieć chociażby Polskie Drogi, jeden z najpopularniejszych polskich seriali, ale też bardzo dużo mówił o współczesności. Czy to w Dwóch żebrach Adama, czy to w Jowicie, czy właśnie w Trzeba zabić tę miłość, czy nawet sięgając do jego ostatnich filmów, w filmie Mniejsze zło. Potrafił dostrzegać maski, potrafił dostrzegać człowieka, który żyje wśród tych masek, potrafił opowiadać za pomocą groteski i za pomocą tonacji o wiele bardziej serio. Za każdym razem w dość okrutny sposób dokonując wiwisekcji głównego bohatera, ale też nie będąc wobec tego bohatera pozbawionym sympatii. Dlatego mam wrażenie, że twórczość Janusza Morgensterna cały czas zasługuje na odkrycie, a Trzeba zabić tę miłość warto przypomnieć, ponieważ jest to nie tylko jeden z najważniejszych filmów, tak jak powiedziałem na początku, przełomu lat 60. i 70., ale jest filmem niesłychanie nowoczesnym pod względem formy filmowej wówczas. Jest filmem, który jest doskonałym zapisem atmosfery i mentalności tamtego czasu, podobnym choćby przez Głowackiego do Polowania na muchy, ale i też wprowadza nas, podobnie jak wczesne kino Krzysztofa Zanussiego, choć w zupełnie innej formie, do tego, co w drugiej połowie lat 70. będzie nazywane kinem moralnego niepokoju.